historii daleko i głęboko, to znaczy do komiksu przedwojennego, no to niestety stwierdzić trzeba, że tam właściwie komiksów science fiction nie było. Owszem, Koziołek Matołek poleciał na Księżyc, owszem, w najdłuższym przedwojennym polskim komiksie Przygodach bezrobotnego Frącka Frącek również gdzieś tam podróżuje po kosmosie. Mamy rysowane przez Polaków przygody Tarzana, komiks uważany przez niektórych za fantastyczny, a takiej klasycznej fantastyki naukowej w komiksie przedwojennym nie było. No i co? Okazało się, że to nieprawda. Przed wojną istniały polskie komiksy science fiction, a jeden z nich był także jednym z najdłuższych komiksów fantastyczno-naukowych w historii tego gatunku. Jak znalazłem to próbowałem dotrzeć pochwalić się, zainteresować tym różnych polskich komiksiarzy, no ale kończyło się to przeważnie na tym, że no, super znalezisko, ekstra, fajne i dziękujemy panu. I w pewnym momencie trafiłem na wasz vlog o tych komiksach fantastycznych. 10 najlepszych tam polskich, czy najbardziej znanych polskich komiksów fantastycznych. Słucham i okazuje się, że no nie ma tam, niewymienione jest to. Więc napisałem, że no, tu bym polemizował, nie zgadzałbym się, bo jest taki komiks, który spełnia te kryteria, które tam Tomasz podał na początku programu, że twórca polski, niekoniecznie drukowany w Polsce, ale polski, wszystko by się zgadzało. I stwierdziłem, że no dobra, skoro może interesowałoby was to, jesteście grupą, która tak zwaną docelową, która skoro interesuje się komiksem, skoro interesuje się fantastyką, to może przynajmniej was by to zainteresowało. Szkoda by było, żeby ten komiks przepadł. Naprawdę szkoda by było. Wojciech Kawalec, fan, kolekcjoner, bibliotekarz, skomentował nasze nagranie na Facebooku i YouTubie. Wrzucił tam nawet kilka pasków komiksu, o którym nigdy nie słyszałem. Komiksu z polskimi dymkami i stworzonym przez, według słów samego Wojtka, polskiego twórcę Juliana Krupę. Odezwał się we mnie nerw zbieracza i kolekcjonera, ten sam, który 50 lat temu zachęcił mnie do poszukiwania setek pasków Kajtka i Koka w kosmosie, czy polowania w antykwariatach na pojedyncze numery tygodnika Przygoda. Polski, długi, stary komiks SF, którego nie znam. Natychmiast napisaliśmy do Wojtka z prośbą o więcej informacji. Tych odcinków jest masa, że ta historia jest bardzo rozbudowana, że to jest na pierwszy rzut oka bardzo podobne do Flasha Gordona. Tylko no, nikt o tym nie wie. To, co miałem, to było z oryginalnego czasopisma, w którym się to ukazywało, czyli z tego dziennika związkowego, którego, jak się okazało, w sieci praktycznie nie ma. Ale, że komiks był też drukowany w innej gazecie z Chicago, z dziennika dla wszystkich, i tam akurat te roczniki były praktycznie w komplecie. Więc wróciłem do podstaw, zacząłem od którego numeru to wyszło, znalazłem zapowiedzi tego, bardzo ładne plakaty właściwie w gazecie drukowane, gdzie to sensacja i przygoda, sensacja i rewelacja. Potem pierwszy odcinek, drugi odcinek, wszystko po kolei i okazało się, że tych pasków jest naprawdę bardzo dużo. Oto efekt pracy Wojtka Kawalca. Ściągnięte z różnych internetowych źródeł kilkaset stripów pierwszego polskiego komiksu science fiction Przygody Ryszarda Arnolda, narysowanego i napisanego przez Juliana Krupę. Wciąż jednak ani my, ani Wojtek nie wiedzieliśmy, jak długi tak naprawdę był ten komiks, kim był sam Julian Krupa, czy stworzył też inne dzieła. Rozpoczęliśmy własne poszukiwania i natychmiast trafiliśmy na pierwszy trop. W roku 2014
Oryginalne paski komiksu zostały przekazane przez córkę artysty do Muzeum Polskiego w Chicago. Muzeum składa się z biblioteki, w której jesteśmy, od której zaczynałam, która jest najstarszą częścią muzeum. Ma 120 000 woluminów i między innymi komiksy. I z faktycznego muzeum, które obejmuje, powiedziałabym, że 60% naszych wszystkich kolekcji tego budynku Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego i archiwum, w którym przechowujemy bardzo ważne dokumenty życia polonijnego, w którym przechowujemy listy królewskie, listy pomiędzy Kościuszką a Jeffersonem. To są przepiękne zbiory. To jest miejsce, które jest perłą polskości, w tym największym z polskich miast Stanów Zjednoczonych. Kolejnym tropem był internetowy wpis sprzed wielu lat, w którym autor wspominał swojego dziadka, twórcę komiksów i ilustracji. Vlog Joshua Sticklera był nieaktywny od lat, no ale napisaliśmy mail i po kilkunastu dniach ciszy dostaliśmy odpowiedź. Tak, to ja. Dotarliście do rodziny Juliana Krupy. So growing up, we always had artwork around our house that was my grandfather's artwork. And so like I didn't know about him being an artist until after, I think I was in college actually, or it was outside of college. After, it might have been even when I moved to Los Angeles. I realized that the artwork that we had in the house was appearing in some other things that I had seen. And so I started doing kind of a deeper dive. The blog post I made in 2006 was because at that point in my career, I was trying to kind of figure out my next steps in the creative industry. And I knew that like looking at what he'd done in the past might be a way to like help me figure out what to do in my future. And so at that point, I started doing a lot more research into what he'd done with Amazing Stories. But again, I didn't really dig that deep. I just knew about his covers. I thought they were beautiful. And I got my parents to finally take some of the pieces that we had in our house and like frame them so I could put them up in my house. And my sister and brother could put them up in their houses as well. And it wasn't until you guys reached out to me that my mother and I started doing this deep dive and found out so many more things about him that we'd never known. Im dłużej szperaliśmy w internecie, tym więcej nowych ilustracji znajdowaliśmy. I to bynajmniej nie komiksowych. Natrafiliśmy na sensacyjne informacje o kolejnej artystycznej aktywności Juliana Krupy. Okazało się, że nasz bohater ilustrował pulpowe pisma science fiction z lat 30. i 40. Rysował do nich okładki i ilustracje. Takich pism, jak to właśnie wydanie Amazing Stories z roku 1939. Niesamowite było też to, że dokładnie w czasie, gdy zbieraliśmy te informacje, materiał o Julianie Krupie opublikowała specjalistka i znawczyni pulpowej sztuki, pisarka Sarah Lloyd Waller. Przypadkowa koincydencja? Może jakiś znak? 7 years ago, I started a newsletter called The Rocketeer, and it was it was a newsletter promoting my books and my website. But it developed over time that people said you have to do a podcast. I talk about pulp, but I talk about the connection to contemporary issues. I put it in context. And so I also look at how things were created, how the pulp art was created, for example, because I have a background in scientific illustration and I learned these techniques while they were still active in the 1980s. They were just dying. So the editorial techniques we see in the internal art in pulp magazines, I learned those. So I know how to do them. And I talk about that on my podcast as well. But the podcast is associated with my Lucina Press website, which is I'm creating it as a mini museum about the pulp. Not just showing pictures, but talking about the language and other things. Oczywiście dotarliśmy też do redakcji Dziennika Związkowego, który w latach 30. drukował przygody Ryszarda Arnolda. Chcieliśmy zweryfikować informacje o komiksie, potwierdzić jego długość, dowiedzieć się, czy mają więcej danych o samym Julianie Krupie. Dowiedzieliśmy się, że roczniki Dziennika Związkowego znajdują się w Polsce, w warszawskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie są poddawane digitalizacji. To tam będziemy mogli sprawdzić, jak długi był komiks i jak wyglądało jego oryginalne wydanie. Dziennik Związkowy był i jest najdłużej ukazującą się nieprzerwanie gazetą polską w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze jego wydanie wyszło w 1908 roku i w Chicago. Jest ważnym tytułem, ponieważ
skupia się w nim wiedza o naszej Polonii, o historii Polonii, która jest też jakby tematem działalności Instytutu i możemy tutaj śledzić dowolny temat, który interesuje odbiorcę, zaczynając od pierwszych stron, gdzie mamy opisywane największe wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, na świecie i w kraju, a przechodząc po ostatnie strony, gdzie są informacje z lokalnych wydarzeń. I tak, krok po kroku, kontakt po kontakcie, artykuł po artykule odkrywaliśmy naszego bohatera i jego dzieło. Opowiemy wam o Julianie Krupie razem z gośćmi, którzy zgodzili się wystąpić w otwartych komiksach. A najważniejszym z nich jest córka artysty, Mary Ann Krupa-Stigler. Hi. My father was born in Rzeszów, Poland. His parents were both Frank and Edwiga Krupa. They got married in, 1910. And they came to the United States in 1913. So my father, who was born in 1913, was only 9 months old when he came to the U.S. And they came through New York, obviously, because that's where Ellis Island is. But then they went to Connecticut, to New Britain, Connecticut, which had a large Polish population at the time. And my grandmother's, my dad's mom, had relatives there. So that's why they went to Connecticut first. And my father lived there for the first 7 years of his life. He actually went to a Polish Catholic school, grammar school, in New Britain. They then moved to Argo Summit, which is technically Summit. It was called Argo Summit, Illinois, because the Argo Corn Products, which was a huge company that made Argo cornstarch, hired my grandfather as a mechanic. He worked there. And so that's why they moved to Argo Summit. And it was a real company town. Even though it was called Summit, Argo Corn Products built the Argo Bank, the Argo Library, the Argo High School, where my father went to high school. It was a real company town. My grandparents, especially my grandmother, my dad's mom, was very much into classical music. She sang in a choir in Poland and was good friends with Marcela Sembrek, who later on became a huge opera singer at the Metropolitan Opera in New York. And my grandmother also, while in Connecticut, worked as a housekeeper and a cook for a Monsignor in the Catholic Church who was good friends with Ignaz Paderewski. And so my grandmother would take my father to all of his concerts whenever he came to town. And they were very much a part of the Polish climate there. I mean, with the population, they were very much involved. Both my grandparents and my dad. He always drew. I mean, from the time he was little, I used to have, which I don't have anymore though, textbooks with his doodles in them. So he was always drawing. Kiedyś mama zabrała mnie do miasta i na wystawie sklepu zobaczyłem zestaw kredek. Mama chciała mi kupić ubranie, ale ja wolałem coś innego. Ale oznaczało kopanie, krzyczenie i stanowczą decyzję o pozostaniu tam, dopóki nie dostanę tego, czego chcę. But his mother wanted him, I think, to be a musician because she loved classical music. So at the age of 10, my father actually started studying the violin seriously and really hoped, I think, at the time to become a musician, a serious musician. And he did for a while. He all through high school, he played the violin in the school orchestra. He composed music for the orchestra at the high school that was actually done at commencement his senior year. And he had always, through his early life, would start amateur orchestras where he would compose music and he would conduct. And there were amateur groups, but he did that for a long time. Even after I was born, he still did that. He also not only
played the violin. His first job was with the A&P Gypsies at the Chicago World's Fair in 1928. And he really hoped to have the career as a violinist. He studied with violin teachers who were at the Bush Conservatory in Chicago, who were members of the Chicago Symphony. And so he was very serious about this. Art was secondary. It was something that was easy, that was fun, and I don't think he considered very early in his life that would be his career. But the Depression hit the world, and musicians simply were not working at all. They were taxi drivers, as my father would say. And so the next best thing was art. Chicago to stolica amerykańskiej Polonii. To tu swoją siedzibę ma Kongres Polonii Amerykańskiej i inne polskie organizacje, a w latach 30. polscy imigranci byli największą grupą etniczną tego miasta. Świadectwem życia tej społeczności jest dziennik związkowy wydawany przez Związek Narodowy Polski. To w nim Julian Krupa dostanie pierwszą pracę jako redaktor graficzny, ale najpierw musi się nauczyć rysować. Z wykształcenia jest przecież muzykiem. Instytut w swoich działaniach, badaniach oczywiście skupia się nie tylko na tej historii przez wielkie H, ale również na historii dnia codziennego obywatela, o którym na przykład mówimy. I świetnym potwierdzeniem tego właśnie jest dziennik związkowy, jako te źródło historyczne, bo jak do niego zajrzymy, to możemy tutaj badać nie tylko to, co się działo w kraju, co się działo w Stanach, co się działo na świecie z pierwszych stron, ale możemy też czytać, nie wiem, ogłoszenia o pracę, które dany John Kowalski, który wyemigrował tam z Podkarpacia, powiedzmy, przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i rzeczywiście ludzie tak opisywali, że pierwsze, co się działo, jak byli w Chicago, to dostawali taki dziennik związkowy do ręki i mówiono im: masz, czytaj, szukaj w ogłoszeniach o pracy swojego zajęcia tutaj. Nie zajmowałem się zbyt mocno sztuką do mniej więcej 1933 roku. Wtedy zapisałem się na korespondencyjny kurs rysunku i odkryłem, że grafika nie jest dziedziną, której można się nauczyć dzięki listom. Zdecydowałem się zatrudnić nauczyciela i szybko potwierdziło się, że to dobry pomysł, bo zacząłem robić bardzo szybkie postępy. Przez 3 lata byłem freelancerem, raczej bez większych sukcesów, a potem zdobyłem pracę w polskiej gazecie przy przygotowywaniu layoutów, liternictwie i innych rutynowych zajęciach, których czytelnicy nawet nie postrzegają jako praca artystyczna. And he would not just take lessons, but to pay for the lessons, he would take care of this man's art in his whole studio. He would clean his brushes, he would take care of the paints, he would do all of these things just to be around him, to watch his technique and what he was doing. And so he did that for a long time. He thought he would study art very seriously, and he did apply to the Bauhaus School of Design in Germany. And he told me that the entrance exam was to do a spiral staircase with all of its perspectives and dimensions, and he was accepted. The problem was when he was supposed to go to Germany to study there, they told him not to come. It was a bad time because Hitler was now in power. This was in the 30s. And so he didn't go. But he was always drawing and was buying so many art books. I mean, our house was full of books all the time on everything from art to history to science fiction, everything he had. And he would study the different techniques by looking at the paintings. Dokładnie 90 lat temu, w maju 1936 roku, ukazał się pierwszy odcinek przygód Ryszarda Arnolda Juliana Krupy. Wydanie komiksu poprzedziła akcja promocyjna, reklamy i zapowiedzi. Julian Krupa miał wtedy 23 lata. Tak, 23 lata i był po prostu młodym fanem fantastyki i komiksu. Jako nastolatek mógł zaczytywać się przygodami Bucka Rogersa, przygodowej serii SF ukazującej się od roku 1929.
Dopiero od 2 lat w Stanach Zjednoczonych drukowane były przygody Flasha Gordona, a na Supermana i Batmana trzeba było jeszcze poczekać. I oto ten urodzony w podrzeszowskiej wsi fan rozpoczął swój własny projekt i jednocześnie historię polskiego komiksu science fiction. Tak naprawdę Julian Krupa jest też jednym z pionierów amerykańskiego komiksu fantastycznego. Komiks promowany był w Dzienniku Związkowym, ale twórca używał też do tego innych, bardziej fanowskich narzędzi. Natrafiliśmy na list do redakcji gazety od laureata konkursu, w którym nagrodą był oryginalny rysunek Juliana Krupy. Ciekawe, czy gdzieś tam w Ameryce można go teraz zdobyć. Wiemy też, że Dziennik Związkowy chwalił się, iż dzięki komiksowi pozyskał prenumeratę z samej Polski. Zajrzyjcie na strychy, drodzy fani komiksów. Lubiłem rysować odkąd pamiętam. Mój profesjonalny start to praca nad serią pasków Przygody Ryszarda Arnolda. Ta seria odniosła błyskawiczny sukces i dała mi mnóstwo frajdy, pomimo że przyszedł moment, kiedy popadłem w rutynę, która wystawiła mój entuzjazm na próbę, ale nigdy nie odpuściłem sobie żadnego rysunku i w moim komiksie zawsze coś się działo. O czym jest komiks Przygody Ryszarda Arnolda? No to prawdziwa prasowa, fantastyczna epopeja. Jak to zwykle bywa w przypadku komiksu rysowanego pewnie na bieżąco na potrzeby gazety, komiksu, na który autor na początku nie ma pełnego, totalnego planu. Przygody zmieniają się co kilkanaście, kilkadziesiąt pasków, zmieniane są lokacje, pojawiają się nowi bohaterowie. Sam Ryszard Arnold to bardzo bogaty młody człowiek, pilot, odkrywca, sportsman oczywiście. No i na początku komiksu poznajemy go właśnie w tej roli. Roli człowieka, który postanawia dowiedzieć się, dlaczego na Atlantyku toną okręty. Oraz wyrusza na pomoc rozbitkom jednego z takich okrętów. Jak się pewnie domyślacie, jest przyczyna. Tą przyczyną jest podziemne państwo Atlantydy. O tym dowiemy się dopiero za chwilę, bo jeszcze zanim Ryszard Arnold wyruszy na podwodną wyprawę, musi uratować piękną kobietę, na którą napadają bardzo źli ludzie. Porywają ją dla okupu, ale także dlatego, że jest piękną. Przynajmniej tak ona sama uważa. Żeby odkryć tajemnicę Atlantydy, Ryszard Arnold łączy siły z genialnym i lekko szalonym, jak to często w dawnej fantastyce bywało, profesorem. Profesor konstruuje gigantyczną łódź podwodną. Oczywiście tam dochodzi również do pewnych sensacyjnych, szpiegowskich historii, kolejnej walki z przestępcami, no ale za pomocą tej łodzi zanurzają się w głębiny oceanu i odkrywają, że pod powierzchnią wód znajdują się rozległe jaskinie, gigantyczne przestrzenie, w których toczy się alternatywne wobec tego nadmorskiego życie. Istnieją tam państwa, rządzą okrutni władcy, działają lokalni naukowcy dokonujący różnych eksperymentów. Spotykają tam również i lokalne piękności. W swojej podróży przez te krainy Ryszard Arnold będzie podróżował dziwnymi pojazdami, walczył z potworami, walczył z obcymi. Tak, mamy tutaj narysowanych obcych, choć nie z kosmosu, a z podwody. Trafi do machiny pomniejszającej, zetknie się z machiną, dzięki której ludzie mogą stać się niewidzialni. Będzie brał udział w bitwach między podwodnymi państwami, bitwach prowadzącymi do totalnego zniszczenia miast za pomocą broni takiej podobnej do lasera. Przed czytelnikami objawią się także latające statki, walki tych pojazdów. Po prostu cała paleta tej wczesnej, z lat 30., 40. fantastyki, którą znamy z klasycznych dokonań komiksu amerykańskiego. Tu w Ryszardzie Arnoldzie Juliana Krupy również je spotkamy. To nie koniec. W pewnym momencie te wątki związane z historią w podwodnej Atlantydzie widocznie już Julianowi Krupie nie wystarczyły
i po krótkim, popularnonaukowym wykładzie na temat natury czasu, na temat ruchu kontynentów, na temat tego, gdzie kiedyś w odległej przeszłości Atlantyda mogłaby się znajdować, nasi bohaterowie po prostu cofają się w czasie i trafiają na Atlantydę, kiedy ona jeszcze znajduje się na powierzchni oceanu, a więc mamy kolejne biosfery, kolejne królestwa, kolejne plemiona i zakochane w Ryszardzie Arnoldzie niewiasty. Cała historia rozwija się i widać wyraźnie, że Krupa miał plany co do jej rozwoju, aczkolwiek widać też, że w pewnym momencie chyba zaczął zbierać się do kończenia historii. W ostatnim odcinku otrzymujemy informację, że Atlantyda tonie. No ale to koniec. Co wydarzyło się dalej, nie wiemy. Podsumowując, przygody Ryszarda Arnolda to wysokiej klasy komiks przygodowo-fantastyczny z lat 30., absolutnie porównywalny z znanymi, szanowanymi dokonaniami komiksu z tamtego okresu, aczkolwiek noszący również wszelkie znamiona swoich czasów, w tym jak przedstawia się dzikusów i obcych, jaka jest rola kobiet, jak używa się języka komiksowego w tej opowieści, didaskaliów, opisów, pewnego podwójnego tłumaczenia wydarzeń i na kadrze, i na baloniku z tekstem. Wydaje mi się, że ciekawe jest to, że w tym komiksie widać, że Julian Krupa uczył się, eksperymentował, stosował coraz to nowe sztuczki, doskonalił się też plastycznie, ale używał też różnych narzędzi przenoszących na przykład zainteresowanie widza z jednego paska na następny, no bo przecież celem takiego komiksu drukowanego w gazecie było to, żeby utrzymać uwagę widza i żeby zachęcić go do kupienia kolejnego numeru magazynu. No i chyba czytelnicy to robili, bo komiks ukazywał się przez mniej więcej 2 lata. My father didn't talk about the strips. I mean, we found them much later. And he didn't talk about the syndicate. In fact, we weren't even aware of it until just recently when we started conversations with you and we saw some stuff that he had kept, which was simply, papers and receipts and things. But we knew nothing about that, nothing. The strips, he kept some of them. And when I moved to California from Illinois, the stack was just so tall, and they were all in Polish, and I didn't speak Polish. My father did. My mother's whole family, my dad's wife, she also was Polish, and so they all spoke Polish. They only spoke it when they didn't want me to know what was going on. I did try in college to take Polish lessons, which weren't very good. But I did try for a while. So no, I never read the Polish strips, and he never translated them. So we really didn't know a lot about them. But when we moved to California about 11 years ago, we didn't know what to do with all this artwork. And a lot was lost. My father had a basement, which is where he kept everything. And there was a major flood. The entire basement was full of water. So a lot of things were destroyed and gone. A lot of paperwork, a lot of art, a lot of it was just gone because of the water damage. And so we didn't know what to do with them. There were just so many. And because the Polish National Museum had a headquarters in Chicago, and this was for the Chicago Polish Daily Zagoda, we thought this would be a good home for the strips. Kolekcja pasków komiksowych została tam przekazana w pudełku, takim dosyć dużym, ciekawym pudełku, które czekało na otwarcie i obejmuje 600 plansz i to są takie wymiary 16 na 65 cm, czyli dosyć duże i są ułożone w kolejności i ponumerowane, ale mamy je tylko i tutaj czekamy na Państwa, żebyście uzupełnili nasze zbiory od numeru 13 do 656. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że pan Julian Krupa był uczulony na olej, tak, czyli nie mógł malować obrazów, to one są wykonane tuszem. I niektóre z nich są delikatnie pokolorowane i te kolory troszeczkę wyblakłe, ale takie są bardzo a propos, czyli wyglądają tak bardzo, bardzo interesująco, jakby specjalnie teraz ktoś nałożył na nie filtr.
I jedna, ta ostatnia, występuje w formie szkicu, czy jest tylko szkic ołówkowy. To wszystko, co mamy, ale praktycznie to spowodowało, że otwarte komiksy, czyli wy sięgnęliście do nas, a my otworzyliśmy archiwa i to w ogóle dla mnie jest fascynujący symbol jakiejś wiosny w muzeum. Rękawiczki, bo jesteśmy w archiwum, same skarby, bowiem w naszych poszukiwaniach dotarliśmy do źródła. Dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej mamy przed sobą pierwszy i ostatni numer gazety z odcinkami przygód Ryszarda Arnolda. To jest numer pierwszy. Atlantyda, czyli zatopiony kraj. Płynie okręt. Jest zapowiedź, że ciąg dalszy nastąpi. W takim formacie, zobaczcie, ta gazeta się ukazywała. No a tu jest odcinek ostatni, oznaczony numerem 655. I to są te poszukiwania, które i my, i fani kolekcjonujący te paski teraz dopiero kończą sukcesem. Wiemy, ile odcinków przygód Ryszarda Arnolda się ukazało, 655. Wiemy też, że jest odcinek 656 w szkicu. Sama digitalizacja już nie jest problemem i jest łatwością przy dzisiejszych sprzętach, podajnikach, jakie nam proponują skanery. Problemem jest przygotowanie do samej digitalizacji, czyli pamiętajmy, że mówimy tutaj o papierze stosowanym dla gazet najsłabszej jakości. Jak Państwo zobaczą na ujęciach, ten brązowawy kolor papieru, to kruszenie wskazuje na to, że to jest bardzo mocno zakwaszony papier. 3,5 pH my mierzymy tutaj kwasowość tego papieru, gdzie mówi się, że normy idą od 7 pH w górę. Więc to jest bardzo zakwaszony papier, który się kruszy. Trzeba więc go zabezpieczyć, żeby nie uszczknąć żadnego skrawka z tej strony przy wkładaniu do skanera. Dlatego wymaga to szeregu prac konserwatora, rozszycia, ponieważ ten dziennik związkowy był łączony w woluminy w zależności tam od roku wydania. Albo wolumin był zakładany na kwartał, albo na pół roku, więc my musimy to wszystko rozmontować. W zależności od tego, jak ta strona wygląda, jeżeli się sypie, każdą z nich zlaminować, ułożyć na nowo i dopiero przekazać do skanowania. Przygody Ryszarda Arnolda zakończyły się na opublikowanym 655 pasku, ale wiemy, że Julian Krupa miał plany rozwoju swojej twórczości i działalności komiksowej. Najpoważniejszym działaniem biznesowym Krupy było założenie Polish Future Syndicate na wzór tego typu amerykańskich firm kreujących i sprzedających stripy komiksowe do prasy. Syndykat zajmował się dystrybucją serii o Arnoldzie w prasie polonijnej, ale także poza Stanami, z sukcesem. Oto meksykańska edycja komiksu z pisma Paquin, gdzie ukazywał się pod tytułem Atlantida. Julian Krupa miał też dalsze plany komiksowe. Zachował się pasek promocyjny nowej serii, tym razem kryminalnej i w języku angielskim. Jednak artysta nie stworzył więcej żadnego komiksu, a przygody Ryszarda Arnolda zakończyły się nagle latem 1938 roku. W ostatnim wydrukowanym stripie nie ma nawet słowa koniec. W tymże 1938 roku Julian Krupa zaczął pracę w najstarszym i najważniejszym pulpowym piśmie science fiction – Amazing Stories. Mam kilka pomysłów na komiksy, więc jeśli kiedyś się tym zajmę, będę miał z tego podobną frajdę, co z rysowania ilustracji science fiction. Wymyśliłem również kilka dobrych fabuł, gdybym kiedykolwiek miał się zająć pisaniem. Myślę, że mógłbym wziąć kilka pomysłów z Ryszarda Arnolda i stworzyć cholernie dobre opowieści. Wiecie, przecież sam pisałem moje komiksy. Ziff Davis to medialna i reklamowa firma z USA, założona w latach 20. zeszłego wieku. Jej flagowym magazynem 100 lat temu było pismo Popular Aviation. W roku 1938 firma kupiła Amazing Stories i zaczęła zatrudniać rysowników, którzy mieli ilustrować jej magazyny oraz projektować reklamy. Julian Krupa szukał stałego zatrudnienia i skorzystał z okazji. He started working with Ziff Davis and did illustrations for not just their science fiction magazine, Amazing Stories, but also for a lot of their other magazines. Ziff Davis owned
not just Amazing Stories, but several others. And so he did a lot of technical drawing for one of their mechanical magazines that they had. People would give in inventions and they would just describe them. And it was my dad's job to read that and figure out what those inventions would look like and put it all into art. And he did that. It was real draftsman's work. Pracę w Amazing Stories zdobyłem dzięki zakładowi. Pewnego razu pokłóciłem się z facetem z działu technicznego. W ferworze dyskusji stwierdził, że nigdy nie dostanę pracy w profesjonalnym magazynie. To mnie zirytowało i kiedy postawił na to $10, przyjąłem wyzwanie. Słyszałem o Amazing i na początku poszedłem tam. Spotkałem Bolina, dyrektora artystycznego, który natychmiast mnie przyjął. Wygrałem $10. Magazyny pulpowe to jest absolutny krok milowy w światowej fantastyce. Trzeba byłoby się cofnąć o kilka lat, to znaczy mamy 130 lat temu, koniec XIX wieku, powstają utwory fantastyczne. Herbert George Wells, później Edgar Rice Burroughs, jest fantastyka grozy, Edgar Allan Poe. Są rzeczy rozpoczęte jeszcze w epoce romantyzmu, jak Frankenstein, Mary Shelley. I są magazyny pulpowe z opowieściami detektywistycznymi, z opowieściami kryminalnymi, westernowymi, ale są także magazyny propagujące wynalazki techniki. Jednym z wydawców takiego magazynu jest Hugo Gernsback. Człowiek, który zaczytywał się fantastyką. Jeszcze wtedy nie mówiło się literatura science fiction, po prostu się mówiło, to jest ta literatura, która pokazuje wynalazki, w której można polecieć na obcą planetę, w której można podróżować w czasie, jak u Wellsa. Nie miał ten gatunek jeszcze nazwy. I Hugo Gernsback, proszę Państwa, dokładnie 100 lat temu, w kwietniu 1926 roku, wydał pierwszy numer pisma pulpowego poświęconego wyłącznie science fiction. Amazing Stories się nazywał. Nadal nie było tam słowa o fantastyce naukowej, o science fiction, bowiem termin ten ukuto dopiero w 1928 roku. W Amazing, nawiasem mówiąc, wiele lat później użyto po raz pierwszy określenia cyberpunk. Czym była jeszcze ta pulpa? Chodzi o pulpę drzewną, o właściwie odpady papieropodobne, na których drukowano te bardzo tanie czasopisma. Tutaj mamy cenę widoczną 25 centów. Magazyn mający około 100 stron. Poszarpane były wówczas brzegi, bowiem nie przycinano, nawet oszczędzano na czym się da. Papier był podły. Co się znalazło w tym pierwszym magazynie? Otóż w spisie treści znajdujemy opowiadania zdecydowanie klasyczne, bowiem mamy Julesa Verna, Hectora Servadaka, mamy Nowy akcelerator Wellsa, mamy Edgara Allana Poe, więc sięgał po prostu po te rzeczy, które były mu wówczas dostępne. Dopiero po kilku miesiącach zaczęli do magazynu pisać nowi autorzy amerykańscy i tak się narodziła epoka magazynów pulpowych. Było tych tytułów naprawdę bardzo dużo. Ja zacząłem je przypominać w serii antologii opowiadań, antologii Pulp Magazines. My father was a huge science fiction fan. He was an avid reader. He was very intelligent. He read everything and loved science fiction. He loved anything to do with science, and that was something he did throughout his entire life. And he was very, very much into very detailed drawing and information about science. So he was a huge fan of science fiction, and I think was one of the earliest fans when he was much younger. Zawsze chciałem zorganizować orkiestrę fanów science fiction,
A tak na poważnie, bardzo interesuję się dobrą muzyką. Sam gram na kilku instrumentach. Dalej oczywiście fotografia, amatorskie filmy. Mam 2 kamery filmowe i kręcę tysiące stóp filmu, gdy tylko mam możliwość. W przyszłości, gdy będę miał więcej czasu, zrealizuję prawdziwy film science fiction. A lot of the art we have today doesn't seem to have a lot of life in it. The first thing you have to know is that pulp art for those magazines, the artists were not paid a lot and the art was considered pretty trashy at the time. It's now extremely valuable, some of it. You will see pulp magazines, you can see single issues that are going for $10,000, depending on what it is. So, but at the time, the artists were not paid much, and the editorial staff considered the art often very, garbagey. And there are stories of pulp magazine offices burning, taking it back out to they had too much, taking it back out to the old alley and just burning a bunch of things. That's why we don't have all of the pulp art you see in the magazines anymore. It was destroyed, which to us is horrifying. But as far as the covers go, they had to be visible on newsstands amongst hundreds of other covers. So that was one of the reasons the colors were so bright. Also, the images, you tended to have very big people or very big images in them. The people were much bigger than we tend to have in our book covers today, because you had to be able to read the expression at a distance. And so the expressions were very melodramatic, and the pulp stories are very melodramatic too. So you have people being flung off buildings, or you have, crazy looking monsters close up menacing a girl in a bikini, but it was to sell magazines. And the color palettes were very specific by era. Jeśli chodzi o autorów, to właściwie możemy powiedzieć, że byli tam wszyscy. Wszyscy, których dzisiaj znamy jako sławy, czyli Isaac Asimov. Fundacja na przykład w pulpowych magazynach w odcinkach była publikowana. Dłuższe kawałki były przede wszystkim w odcinkach. Był Heinlein, był Ray Bradbury. Później pojawili się Philip Dick, Robert Silverberg, Harry Harrison, który był również redaktorem. Frederick Paul, redaktorem Galaxy i Eve, Worlds of Eve. Więc praktycznie wszyscy. Ale tak się jakoś złożyło, że do Polski dotarli ci wielcy autorzy, a nie docierała cała olbrzymia grupa pisarzy wielce popularnych w tamtych latach w Stanach Zjednoczonych, a do Polski ze względu chyba na to, że nie publikowali raczej powieści, a tylko opowiadania i kariera zakończyła się w latach 50. czy 60., ale byli to pisarze typu Milton Lesser, Raymond Jones, ale też i dalej sławnie jak Ursula Le Guin, Robert Sheckley, który zaspokajał łamy dosłownie kilku magazynów jednocześnie, Henry Kuttner, który publikował wszędzie i musiał używać wielu pseudonimów, zwłaszcza w czasie II wojny światowej, kiedy wielu autorów było powołanych do armii amerykańskiej i nawet czytelnicy nie zdążyli się zorientować, że te opowiadania takie różnorakie pisze jeden autor, czyli Henry Kuttner. Pierwsze rysunki Krupy ukazały się w Amazing Stories w październiku 1938 roku, a pierwsza okładka, ta właśnie, w grudniu 1939. Krupa rysował dużo i ilustrował teksty popularnych pisarzy, takich jak Isaac Asimov, twórca Fundacji, czy Edgar Burroughs, twórca przygód Johna Cartera na Marsie. Był autorem okładek i dziesiątek czarno-białych ilustracji wewnętrznych. Krupa had some of probably the most iconic Amazing Stories cover from this period that Ray Palmer was there. It's the cover of the July 1947 issue, and everyone has seen it, and you use it. It featured a story called Hidden City by Chester C. Geyer. People clip this image all the time, and that's one of Krupa's covers. And they don't know who he is, but that is a recognizable cover. The other one that I think is secondarily best known is from 1939, and it's for a story called Liners in Space by Henry Gade. Again, it's just very recognizable. So I knew of him,
I didn't know as much of his interior artwork until I started looking into it, but he's very good at spaceships. He's just really, really good at spaceships. But also his back covers, because he did some back covers for Amazing as well, were good. I think there were, say, 3 or 4 major illustrators for Amazing and Fantastic Adventures in that period, and he's just one of them. Talent Krupy do ilustrowania pojazdów i urządzeń został w Amazing Stories wykorzystany także do przedstawiania futurologicznych wizji machin i wehikułów, takich jak okręty i samoloty przyszłości, kosmiczne niszczyciele, oceaniczne kolonie. Fani science fiction bardzo je cenili. Julian Krupa ilustrował także inne pisma, niekoniecznie związane z fantastyką, takie jak South Sea Stories, Popular Photography albo Radio News. Well, when the war started, I mean, my father joined the Marine Corps, and which is very exclusive in the United States. They were the first to go into any bad or difficult area. And my father was stationed in San Diego in California, which is where the Marine Corps had their headquarters at the time. And he did a lot of work for them. They found out my father was an artist and thought that somehow they could use my dad's profession, what he could do for them. Before he was shipped out, however, he had a perforated ulcer and ended up in the hospital. And because of that and the surgery that he had, they gave him an honorable discharge, and he was no longer there. And in a way, it was a good thing. He told me that many of his friends in his platoon, when they did go over to Europe to fight, many of them died. So he might not have been alive if he'd gone over there. So in a way, it was a good thing, I suppose. But so his career was short with the Marine Corps. He was there for a couple of years, but he never shipped out because of what happened medically. In fact, there was an article in a magazine in 1938 where Ray Palmer had just started using Krupa as an artist. And he said that he showed an excellent ability to illustrate the type of story they used in his magazine. And he recognized that Krupa had a very fertile imagination, and he was impressed by the fine level of detail that he put in his pieces and how he composed them. And he felt sure at that time that Julian Krupa would become a favorite of the Amazing Stories audience, and he did. There were definitely groups of artists. He was part of a certain group that did a certain type of art between the late 30s and the late 40s. W 1940 roku w Chicago odbył się konwent miłośników science fiction, uznany potem za drugi WorldCon w historii. Julian Krupa, wówczas 27-latek, z własnym komiksem na koncie, popularny ilustrator najważniejszego wówczas pisma science fiction, był jego uczestnikiem i gościem. Jego nazwisko znajduje się w konwentowych materiałach, a jedną z prasowych relacji z imprezy zatytułowano „Artysta Julian Krupa otrzymał tytuł czołowego ilustratora science fiction”. O popularności artysty świadczą wywiady w fanzinach, wykorzystanie jego nazwiska na okładkach do promocji kolejnych numerów pism, wreszcie liczba prac, które wtedy wykonuje. Według relacji rodzinnych część z nich sygnował pseudonimami, więc być może skala jego działalności ilustracyjnej jest jeszcze większa. Bardzo interesują mnie opinie czytelników o mojej pracy i sugestie, którymi chcą się ze mną podzielić. Wierzę, że chcą dokładnych ilustracji z mnóstwem detali i staram się, aby każda z nich była precyzyjna, wyrazista, oryginalna. Nie lubię tych pośpiesznie naszkicowanych rysunków, które często widuję w innych magazynach pulpowych. Rysunki Krupy ukazują się w pismach Ziffa przez całe lata 40. i cieszą się wielką popularnością. Jednak w roku 1951 rysownik kończy regularną pracę dla tego wydawcy. Ostatni rysunek, nie licząc późniejszych reprintów takich jak Fantastic z roku 1965, ukazuje się w styczniowym numerze Amazing Stories z roku 1952. Przyczyna jest prosta. Firma Ziff Davis opuściła miasto Juliana Krupy, Chicago, a on sam nie chciał się przeprowadzać. Może szkoda, bo właśnie na początku lat 50. firma zaczęła wydawać komiksy, takie jak Crusader from Mars, Kid Cowboy i przede wszystkim G.I. Joe, a współpracowali z nią m.in. twórca Supermana Jerry Siegel czy John Buscema.
Czy otworzyłoby to przed Krupą nowe perspektywy twórcze i dało szansę powrotu do komiksu? Tego nigdy się nie dowiemy. They moved to New York. And that was an important year for my dad because my mother's whole family was in Chicago and she was pregnant at the time with me. And they didn't know anybody in New York and she did not want to move. So my father didn't go with Ziff Davis to New York. He stayed in Chicago. And about 2 months later in 1951, he started working at Wilding Motion Pictures as an animator. At that time, his parents were both dead. He had literally no relatives. He was an only child. All his relatives were in Connecticut, his cousins or whoever that he had. And I only know that because I would help doing the Christmas cards and we would send them Christmas cards every year. But he never went to visit. He didn't talk about it very much. And my mother had a huge family. She was one of 8 children. And all of her sisters and brothers and their families would come to our house. We were the Mecca. We were the center point. And my mother was a great cook. And so a lot of Polish food and always so much. Even when my kids were little and went to my parents' house, you know, the kids would always laugh. There was always food in Grandma's house. You could always eat. And that was true. She made everything. Her pierogis were phenomenal. And so she would make everything. But I think because my mother was so close to her family is why my father stayed in Chicago and he didn't go to New York. And he stayed. But he did talk sometimes about Ed Svitek, who was a friend of his, who I know also in the later years worked for Ziff Davis. But I never met him. None of these people came to the house, you know, and so he just never talked about that time in his life. Was our house full of books and science fiction? Oh, yeah. I mean, my house he had walls and walls of books in our house. That and classical records. Those were the only 2 things he ever spent money on. Mam tylko jedną słabość. Jedną, o której chcę wspomnieć, choć się jej wstydzę. Jestem leniwy. Ale ponieważ rysuję 5 do 8 godzin codziennie, to mam tak duży dorobek. After Ziff Davis, he about a month later after he left, he went to work for Wilding Motion Pictures. And Wilding Motion Pictures in Chicago was a very small, independent film company. They were in the SNA studios, which were the original studios that started film in the United States. And they were there, and because they were small and independent, they did a lot of work for some very special clients, including the federal government. So my father was one of the animators who had to work with Admiral Rickover on the nuclear submarine. And my father spent a lot of time in California with him, figuring out how to put in pictures in animation how the submarine worked, so that the Navy and the personnel in the Navy knew how to actually use the submarine. So my father did a lot of work for them. He also was very instrumental in animation for the beginning of the space program in the United States. All those wonderful capsules that we would see with all the parts coming up, you know, the things all coming apart. He did a lot of that. And but they had other big clients, a lot of chemical companies, DuPont, just many. And he was there until 1969. And so he was with them for the bulk of his career. And he was head of the art studio at Wilding Motion Pictures. And unfortunately, when in 1969, Bell and Howell, which was a big, huge company in the United States making cameras, they bought Wilding Motion Pictures thinking they were going to bring back major movies to the United States. That didn't happen. They made a science fiction movie called The Monitors, which was terrible. And it also came out the same year as 2001: A Space Odyssey. So it had no hopes of doing anything. But what happened was, because Bell and Howell was such a big corporation, all of the
the jobs that Wilding used to do for the government and for DuPont and U.S. Steel, all of those dried up because now they were part of a big conglomerate. So there was no work. And so Bell and Howell simply dissolved Wilding Motion Pictures in 1969. My father was very, very unhappy about that. It was very, very sad. And so from there, he was already, 62 years old. I was in college, and now there's no work. I mean, what was he going to do? And so he was lucky. He went into advertising because he had so many skills. He worked doing newspaper ads for Allied Radio. And so they were everywhere. They had catalogs that he would do, and they had newspaper ads across the United States that he would do for them. And he did that, and then Allied Radio moved to Texas. And they wanted my dad to go too. But by then, I was in college. He was in his 60s. It's like, I'm not moving now. There's just no point. So he didn't. And he transferred and worked for another company that did stereo equipment in Chicago called Playback. And he did ads for them, all newspaper ads. And he was there until he retired in 1978. But in the meantime, he did other things. He still played his violin, and he played with an amateur orchestra called the Southwest Symphony, and they rehearsed every Monday, and he was there for decades, and he would design all of their program covers and all their ads for the newspapers, and he just had a great time. So he was doing what he loved, and like I said, he was always, music was the centerpiece, if not art. It was those two loves that he had his whole life. And I remember when I was little, the first concert we went to that he took me to, I was like 8 years old, just playing the piano. I'd started when I was 5. And he took me, the Warsaw Philharmonic had come to Chicago on tour with Regina Schminjanka, wonderful pianist. She did the Chopin E minor piano concerto, I remember. And my dad took me, and we were right in the first row of seats, so I could see the pianist. And that was the first concert I ever went to. And my father still remembers the concertmaster winking at me and making faces at me because I was a very little girl at the time and kids didn't go to concerts. But my father took me all the time. And so he had two loves in his life. So music and art. Zawód artysta specjalizujący się w produkcji audiowizualnej i filmowej. Edukacja, high school, konserwatorium muzyczne, szkoła sztuki. Doświadczenie, 12 lat pracy dla Ziv Davis, skład i ilustracje do magazynów Fantastic Adventures, Amazing Stories, Popular Photography. Kolorowanie książek dla dzieci, komiks science fiction, 3 lata w dzienniku. Kreacja i nadzór artystyczny nad filmami przemysłowymi dla firm takich jak US Steel, Amco Steel, Bendix Aviation, Shell Chemical, General Electric. Kreacja i nadzór artystyczny nad zlecanymi przez rząd filmami na takie tematy jak systemy lotnicze, pociski artyleryjskie, nauka pilotowania, komputery, atom, przetwarzanie danych, wszystkie filmy zakwalifikowane jako ściśle tajne. Actually, I have a great story. My father went to Polish Catholic grammar schools. And he did that on purpose. His mother did that on purpose, so he would continue to learn Polish and learn Polish well. He grew up in Argo Summit and went to St. Blaise. I went to the same Catholic grammar school. And as a youngster, because my father drew all the time, I drew all the time. And I was really good at it. But in the Catholic grammar school, we only had art 1 day a week, and that was on Fridays. And so at the time I was 12 years old in 7th grade, the school had a big open house. And I don't know what classrooms are like in Poland, but in the United States, above blackboards, they would have all these cork areas that they would put artwork, and they would have in hallways huge areas that they would demonstrate, all kinds of information about the school and artwork. And so one day during art, I was drawing, and the nun looked at me and said, "Can you draw this?" And she brought me this picture. And I said, "Sure." So I drew it and I colored it, and she said, "Wow, can you make it bigger?"
And I went, sure, how big do you want it? And so she brought me this big poster board. I mean, huge. And I did it. And she said, oh, that's wonderful. In 7th grade, I was in the back of the classroom, not learning math, not learning anything. I was in the back of the classroom drawing all day long. And I was doing all this artwork for the school. And the other nuns would say, oh, can you do this for my classroom? So when we had this open house, my artwork was everywhere on display. So my father and mother come to the open house. I'm so proud. I said, oh, look, I did this and I did this. And my dad's looking at all this artwork. And he would go then through the rest of the school and he'd go, oh, you did this, didn't you? I go, yes, isn't that wonderful? And he said, oh, yes, really good job. My father's paying a nice tuition to this school for me to learn. And instead, I'm decorating the school. My father got so angry. That's when he stopped my art career and he told the nuns, she will not pick up a pencil. She will not pick up a crayon. She will not pick up a paintbrush. Her art career is over. And that was the end of my art career right then. Yes. Well, I focused on music instead. So I only knew my grandfather till I was about 10 years old, because that's when he passed away. But when I was a kid, my mom used to drop us off at his house, at my grandparents' house all the time. One of my fondest memories though is my grandfather was he asked me if I wanted to, I think I was around 7 years old, and he asked me if I wanted to have him draw something for me. And so he, brought me into his little art studio. He had this huge wooden drafting table that he drew on. It's massive. In fact, after he passed away, the thing lived in our basement at our house for years afterwards. But he sat me down. He goes, "What do you want to see?" And I was like, "I want a piano dropping on a man's head." And I just laughed. And I watched him draw just this beautiful piano, and then this little guy just staring up in horror as the piano was falling on his head. That's one of my great memories of him. Wandering around his house, he had science fiction and fantasy books everywhere around the house too. He had a gigantic sword in his living room that actually now lives in my house because he loved King Arthur so much. And going over there and spending time with them is what I remember when I was a kid, because he'd play with us. He also was really he was really passionate about music, and he was really passionate about making sure that I practiced the violin. So whenever I went over to his house, I was always practicing my violin for him, and he was correcting me a lot. Julian Krupa zmarł 18 grudnia 1989 roku. Pozostaje postacią właściwie nieznaną w polskim fandomie komiksowym i fantastycznym. Nawet jeśli jakieś numery dziennika związkowego z jego komiksami trafiały do Polski przed 1939, to zaginęły w wojennej pożodze. Pulpowe pisma SF z lat 40. i 50. w ogóle do nas nie docierały. Polacy zetknęli się z amerykańską fantastyką naukową Złotego Wieku dopiero w połowie lat 50. A późniejsi zbieracze i kolekcjonerzy jakoś nie natrafili na tego twórcę jego dorobek. W Stanach Zjednoczonych o przygodach Ryszarda Arnolda nie wspomina się w historycznych opracowaniach. Komiks drukowany był po polsku, w gazecie polonijnej, nie jest więc znany anglojęzycznym badaczom. Ilustracje i okładki z pism pulpowych są prezentowane w internecie i czasami sprzedawane na aukcjach, a nazwisko wymieniane wśród ważnych twórców epoki pulpy. Jednak ponieważ Julian Krupa skończył karierę już na początku lat 50. i nie uczestniczył aktywnie w późniejszym życiu fandomu, nigdy nie został uznany za gwiazdę czy nestora fantastycznej ilustracji. W naszych poszukiwaniach dotarliśmy do rodziny Juliana Krupy. Zobaczyliśmy oryginały jego prac, potwierdziliśmy długość komiksu Przygody Ryszarda Arnolda, ale nie wyjaśniliśmy wszystkiego. Planowanej długości serii stripów czy listy pseudonimów, jakich używał w Amazing Stories. W trakcie naszych poszukiwań natrafiliśmy też na inne polsko brzmiące nazwiska w pulpowych magazynach science fiction. Wojciech Kawalec podesłał nam kilka innych swoich odkryć z polonijnej prasy. Kto wie, może ruszymy i tymi tropami. It is nostalgia, but I think it's more than that. I think that we're missing something in our art today,
And I think it has to do with photorealism being a very strong movement starting in the mid 20th century. We're missing something. And what we're missing is painterly work and work that really has a lot of expression to it. We don't have painterly movements anymore. We used to. You know, there were romantic movements, there were various kinds of art movements in the 20th century, but we don't have any. They're gone. So people are missing something. And the pulp art is so expressive and it gives you such feeling. A lot of people collect it just for the art. They don't read the stories, which to me is crazy because I like the stories. But they'll say things like good girl art or bug-eyed monster art, literally, you know, or giant butterfly art, you know, and it's like, read the story. There's a reason there's a giant butterfly on that cover. I want to say it was the mid 90s, did a exhibit on science fiction and fantasy artwork and its influence around the world. And one of the pieces my grandfather did, which actually you can see over my back shoulder, was put up in the Museum of Science and Industry, like across the entire wall. And it was absolutely beautiful walking into the museum and seeing this. And of course, like, you know, no one knows that my grandfather did this work. And my mom just walks in and just looks at it and she goes, "What's really funny is none of these people know that the original's hanging in our house right now." But it was really cool that, you know, it's really cool to see his mark on like science and fiction and fantasy illustration. And I think it's really fascinating. I just saw a magazine, a pulp magazine in pretty good, fine condition for $1,500 that was selling just today. But you can see amazing, huge prices on some. Hundreds of dollars is common on many. So people are still collecting it and they're collecting the original art. I know collectors who have art shows at the major pulp conventions. I have never seen a Julian Krupa original. I don't know of anybody who has any, but I think people would want them if they could find them. They'd want to collect them. They certainly would want the cover of that 1947 magazine. If they could get that, I would hear about that in all my groups. Someone had collected that, they'd be very excited. He was very much involved in Polish politics and what was going on in the country. And even during the war, between the war, my father had a radio station. He did the Argo Summit variety show every Saturday night. And he had a huge recording studio. And he would take, I remember he had huge, the discs were 16, 32 inches long, big, the wax, you know, and he would take Paderewski's speeches off the air and record them. Nie zginie Polska, nie zginie. Żyć będzie po wieki wieków. And he was very much involved in what was happening over there. He was very interested because all his friends were Polish. Argo Summit was a huge Polish community, and so his best friends were all their roots were in Poland, and that stayed through his whole life. And he, you know, like I said, he was very, very interested all the time, but he never went. He never did. And I think because of the Iron Curtain and what was going on, there simply was no opportunity. I remember he hoped at some point in my life I would apply to the Chopin Institute in Poland, in Warsaw, and I would go over there. But that never happened. Ja bym się cieszył, naprawdę byłbym dumny z tego, że można przywrócić pamięć niektórym, przynajmniej tym rysownikom, którzy są warci tego, bo tam może było też, bo trafiłem na takich, co można było spokojnie machnąć ręką, niczym się nie wyróżniali, ale byli też oprócz Krupy tacy, którzy może tworzyli humorystyczne komiksy, na przykład o przygody Polaków w Ameryce w 30 latach, tych imigrantów. No nie jest to akurat grupa docelowa science fiction, ale też bardzo ładnie rysowali. Może by się to nakręciło, może ludzie zaczęliby poszukiwać innych autorów. To nie tylko byłby Krupa, ale no taki kamyczek, który by tam pociągnął, że może by ktoś się tym zainteresował i zrobił na przykład opracowanie o autorach działających na emigracji. Ale tutaj akurat no, mamy wspaniałą postać, wspaniałego rysownika, bo naprawdę rysunki są przecież genialne.
nie odbiegają w ogóle od amerykańskich standardów z tamtego okresu. Co jest ciekawe, że posiadamy rzeczywiście to, nad czym pracują moje współpracownicy, czyli tak, że mamy taką ilustrację, bardzo ciekawą ilustrację i pracę pana Krawca, który do Polish Daily News, czyli akurat jest do Dziennika Związkowego, tworzył bardzo ciekawe, satyryczne, takie komentujące z takim pazurem na żywo sytuację polityczną, ale też nie tylko, bo tutaj jak zobaczy, to pokazuje także takie stwierdzenia, że to jest, tutaj byłoby swell, gdybyś nabył taką farmę z tymi house, mógłbym everyday kąpać się w mleku. Czyli to jest połączenie polskiego i amerykańskiego, czyli to jest typowy Polish i to jest for long time będziesz satisfied mlekiem z Lake'u Michigan. Czyli jeżeli możemy popatrzeć, to uwielbiamy to, bo akurat bardzo, bardzo dowcipny człowiek. Historia przekazania Dziennika Związkowego to jest 2018 rok. Przygotowaliśmy te materiały, przypłynęły o nas tutaj do archiwum. Ja wtedy odpowiedziałem redakcji Dziennika Związkowego, że przez 5 lat będziemy w stanie zdigitalizować i zarchiwizować Dziennik Związkowy, ale to było bardzo ambicjonalne podejście. Tak naprawdę jesteśmy w stanie maks do 15 woluminów rocznie przygotowywać. Tych woluminów przypłynęło do nas 351, a my teraz tak naprawdę dobijamy do około 40% tego zbioru, że mamy go zeskanowanego. Jeżeli chodzi o wydawanie komiksu Krupy, który tam przez 2 lata ukazywał się na ramach Dziennika Związkowego, no to też zależy tak naprawdę od odbiorcy i zapotrzebowania. To znaczy my jako archiwum oczywiście odpowiadamy na zapotrzebowanie. Jeżeli wchodzi taka kwerenda, zapytanie do archiwum, że chcemy skorzystać z tego i tego, to oprócz planowej digitalizacji, którą zakładamy i opracowywania, robimy na zamówienie taki dziennik związkowy na przykład, więc myślę, że w ciągu roku, 2 lat pewnie byłaby skończona digitalizacja tych 2 lat. Dostęp do niego, dostęp do tych skanów może być dwojaki, bo z jednej strony oczywiście to są naukowcy, dziennikarze, badacze, ale jeżeli instytut na przykład zdecyduje się opublikować na swoich stronach te skany, to wtedy już każdy ma do nich dostęp. Na pewno fanom otwartych komiksów będziemy w stanie oryginały pokazać, natomiast jeżeli z tego się uda, z tego takiego naszego renesansu komiksowego, który przeżywamy dzięki Wam, zrobić na przykład wspólną publikację, czy jeżeli się uda na przykład monograficzną, małą publikację dla młodzieży czy dla studentów, to wszyscy, którzy nas odwiedzają, są tym zafascynowani, bo nie dość, że bohater to bardzo taki pozytywny bohater, który wygląda albo na harcerza, albo na żołnierza, bo on chodzi w mundurze i ma na imię Ryszard. I jest to dla nas, dla naszej muzealnej historii naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Więc taki pozytywny bohater dla polskich szkół, my tu mamy ponad 42 polskie szkoły w Chicago, które nas odwiedzają, więc na pewno byłyby tym zainteresowane. A dzięki Wam na pewno nam się to uda. I live in Los Angeles and I work as an assistant director on movies and television shows. I've been a member of the Directors Guild for about since 2011. So I guess that's what. I've been a member of the Directors Guild for about 14 years now. After you guys approached us and starting to do all this research, I've kind of thought a little bit more about possibly doing a documentary about my grandfather's life, since there's not a lot out there on the internet. And so I figured it might be helpful to start exploring it a little more and make something that other people could enjoy. Julian Krupa to być może pierwszy polski prawdziwy fan science fiction, a na pewno pierwszy twórca, który specjalizował się w fantastycznych komiksach i ilustracjach. Mamy nadzieję, że polscy i amerykańscy miłośnicy komiksu będą kiedyś mogli przeczytać przygody Ryszarda Arnolda, że stosowne instytucje zorganizują wystawy grafik artysty, że ukaże się jego porządna monografia. Otwarte komiksy będą takie działania wspierać i im patronować.
I think it's wonderful. I was really quite surprised. I mean, I really was, because what's been good about this whole experience with you is it's made my son and myself really look into my father and what he had done. Like I said, he was a very private man, and he didn't talk a great deal about any of these things. And like I said, a lot of things were destroyed and gone during that flood in his house. And so the materials that we have gave us, and now because of technology and the internet and all kinds of places you can go to find information, we start, it's been good for us to start looking into it and finding out more and more about what my father was involved in, what he did, and things that we never knew. So I think it's a good thing, and I think he would be very, very happy about this. I'm just sorry that when I was younger, we never asked him any of these questions, and we didn't know about it. And it would be so great if we could bring him back and say, hey, why did you do this? But we can't do that. And it's been really wonderful to go down this voyage, trying to find out about all of his life. It's been great. Thank you.